Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was na taką troszeczkę aktualizację moich perfum. To co obecnie nowego znalazło się w mojej kolekcji. Zapraszam. W tym filmie nie pojawią się zapachy, o których gdzieś już coś Wam mówiłam, typu marka Sphinx Fragrances, typu Kayali, najnowszy ich zapach, Rock Sugar, typu ten Ungaro, najnowszy zapach. To było, o tym Wam mówiłam w nowościach, pokazywałam, o Sphinxie nagrałam oddzielny film, więc o tych zapachach już Wam nie będę wspominała, natomiast o wszystkich innych, o których nie wiecie, że mam, że kupiłam i co o nich myślę, no to w tym filmie będzie. I zacznę w ogóle swój opis, bo tak naprawdę najdłużej mam, o których Wam nie mówiłam, to kupiłam sobie tester online i to jest Flower Kenzo L'Absolu. Ja mówiłam Wam w którymś, że miałam próbkę tego zapachu i że strasznie mi się spodobał i on jest taki bardzo orzechowy na samym początku, jest bardzo mocno orzechowy, orzechy włoskie czuć, jest taki przyjemny, mocno otulający, ale później za moment on się zmienia i tak naprawdę zaczyna być taki troszkę bardziej aldehydowy, ale o dziwo, ja nienawidzę zapachów aldehydowych, ale o dziwo on po prostu jest to na tyle takie ułagodzone i delikatne, że ja go noszę i naprawdę sprawdza mi się. Wprawdzie latem nie przepadam za nim, ale jesień, zima naprawdę bardzo fajny. On jest bardzo delikatnym zapachem i zdecydowałam się na niego, tak jak już wspomniałam, ze względu na próbkę, ponieważ ja Flower by Kenzo znam i podstawową wersję i nie cierpię po prostu tego. Dla mnie to jest aldehyd w czystej postaci, dla mnie to jest vintage, dla mnie to jest coś brzydkiego, natomiast ten mi się naprawdę podoba. To nie jest też tak, że powiem o nim niesamowity zapach, cudowny i tak dalej, bo nie, są cudowniejsze zapachy, mam piękniejsze zapachy, ale to jest jedyny flower, no nie jedyny, bo też mam próbki od Dorotki i w tych próbkach od Dorotki też jest, z tego co wiem, flower w jakiejś wersji. Także tamten też jest chyba, mi się bardzo spodobał. W każdym razie ta podstawowa wersja nie, ale te flankery są naprawdę noszalne i są bardzo przyjemne, więc to się znalazło w mojej kolekcji. Postanowiłam też kupić sobie zapachy Furli. I tak naprawdę, słuchajcie, kupiłam sobie 3 zapachy, ale trzeci już poszedł w świat, dlatego że w ogóle był nietrwały. I ja kupiłam, to jest taka inna kolekcja, bo ta normalna kolekcja to są te takie długie flaszki i tam każdy, jaki nie weźmiecie, tak naprawdę zapach jest naprawdę trwały, świeży, bardzo przyjemny. Natomiast to też są świeże zapachy, ale one miały być troszkę miksem różności tak naprawdę. No i te mnie bardzo rozczarowały. Szczerze powiem, więcej już z tej wersji, z tych buteleczek raczej nie sięgnę po Furle. Już pomijam, jak to jest tandetne, plastikowe, najtańszy plastik ever. No naprawdę nic fajnego. Ale generalnie ten fioletowy jest z tych 3 najlepszy. Wkurza mnie jeszcze, napiszę Wam, co to jest za zapach, bo wkurza mnie jeszcze to, że właśnie nigdzie nie ma nazwy. Była nazwa tylko na tym pudełku, a jak już to pudełko się wyrzuci, to nawet się nie wie, co to jest za zapach. Ja Wam oczywiście wstawię, co to jest za zapach. To jest słodkie, kwiatowe bardzo, ale idące w słodką stronę.
On bardzo dobrze się utrzymuje, nie mogę powiedzieć, jest całodziennym zapachem, nie muszę się dopsikiwać. Bardzo komfortowo się w nim czuję, bardzo mi się on podoba. To też nie jest zapach z tytułu muszę go mieć, bo jest tak piękny. Mam inne zapachy, które naprawdę mam takie poczucie, że jak mi się skończą, to chcę je odkupić. Ten zapach nie należy do tych. To będzie zapach typu skończę i po prostu dalej będę poszukiwała czegoś. No ale generalnie ten jest naprawdę bardzo fajny. I z tego jestem zadowolona. Ten został w mojej kolekcji, ale się zastanawiam, czy jednak dalej go nie puszczać. Ponieważ to jest, słuchajcie, świeżynka i on jest dosyć, muszę powiedzieć, troszeczkę jak w męską stronę idący. Taka świeżość, ale trochę bardziej męska. No i niestety minusem też tego zapachu, on jest trwalszy niż tamten, który już poszedł jako pierwszy, ale minusem tego zapachu jest niestety taka czystość. Po prostu to jest zapach czystości, za którym ja nie przypadam. Są pewne rodzaje takich zapachów clean, które w jakiś sposób jeszcze do mnie przemawiają, jeżeli są takie cytrusowe. To jest raczej różany, bym powiedziała, bardzo mocno mydlany. No po prostu to jest nie moja faza. Też oczywiście na opakowaniu nigdzie nie ma napisane, co to jest za zapach, więc po prostu macie adnotację. Nie polecam tej serii, powiem szczerze, nie polecam tych buteleczek. Furle polecam jak najbardziej, ale właśnie w tych takich długich a la kamienicznych buteleczkach, nie w tych. To jest naprawdę nic ciekawego. Ja to zużyję, no bo dlaczego by nie? To jest zdecydowanie dużo lepsze niż zapachy Karla Lagerfelda, które stoją jako odświeżacze w łazience. Natomiast te są dużo lepsze, ale tu nie ma euforii, jak się tym psikamy. To jest taki zwyklaczek dzienny, nie? Dalej kupiłam z Waszego polecenia, z polecenia jednej z Was, Boucheron Quatre Iconic. Napisałaś mi w komentarzu, że to jest zapach po prostu, który oszołamia ludzi, że jest niesamowicie trwały, niesamowicie piękny. I ja się z tym zgadzam. I bardzo Ci dziękuję za polecenie tego zapachu, bo on majątku nie kosztował, a jest naprawdę, jest dziwny, bo on jest i migdałowy, i trochę cierpki, i kwaśny, i słodko-waniliowy. Jest taki, ma wydźwięk, słuchajcie, dla mnie skórki migdałowej, która właśnie ma taką delikatną cierpkość, zatopionej trochę w jakiejś wanilii. Bardzo przyjemny jest to zapach, niesamowicie inny, bo trzeba to przyznać, że Boucheron, ten akurat, bo ja miałam, ale Quatre, był beznadziejny, świeżynka kompletnie niewyczuwalna na mnie. To nie jest świeżynka, to jest cięższy zapach, konkretny zapach, oczywiście dzienny, ale nie należy do świeżych, nie należy też do gourmand zapachów. To jest zapach taki na pograniczu troszeczkę. Ja wyczuwam tu nutę orzechowości, ale bardziej tej orzechowości migdałowej niż jakieś włoskie czy laskowe. I na pewno wyczuwam tu wanilię. Naprawdę niesamowity jest ten zapach i faktycznie wart jest polecenia, bo jest przepiękny. Także bardzo Ci dziękuję. I staram się też Was słuchać. I Kamilka mi ostatnio napisałaś pod filmem, że czy się zajmę zapachami Malle, Francisca Malle. No i w sumie tak, ponieważ zakupiłam 3 zapachy 10-ml, taki zestaw. Czekam, aż to do mnie przyjdzie, potestuję. No i zrobię na Twoją prośbę taką recenzję, co ja myślę o tych zapachach. Tak, to są bardzo drogie zapachy, fakt, więc warto nie wtopić. No i zobaczymy. A oprócz tego testuję wszystko, co mi dziewczyny przesłały i też jest tego dużo i są niektóre bardzo zaskakujące zapachy, ale niestety
Nie wiem dlaczego na mnie nie trwałe, ale o tym będzie w innym odcinku. Dzisiaj się zajmujemy moją kolekcją i tym, co u mnie tak naprawdę doszło. Kupiłam też Black Opium Yves Saint Laurent i ja nie wiem, czym się ludzie zachwycają. Ja chyba jestem jakaś trochę inna, bo mimo, że kocham wanilii, to jest dla mnie zapach stricte waniliowy, to powiem Wam szczerze, że jest dla mnie tak nietrwały, że tego się nie da opisać. On jest ładny, ja nie powiem, że nie. Lubię go wylewać na siebie, wylewać w dosłownym słowa, bo to jest taka akurat miniaturka. Ale ja dosłownie po 3 godzinach w ogóle nie wiem, że mam na sobie zapach. Także mimo, że to jest taka wanilia, taka trochę przełamana, trochę idąca w innym kierunku, na mnie jak na siebie wyleję tu, to bardzo mocno waniliowo czuć i jest bardzo zbliżone do Libre Yves Saint Laurent. Jak na przykład na nadgarstku, to już zupełnie coś innego. Już jest wyczuwalna jak najbardziej wanilia, ale absolutnie do Libre tego nie można przerównać. Idzie to w totalnie innym kierunku, więc ciężko jest mi tak naprawdę, słuchajcie, powiedzieć, ale chyba to nie jest zapach, który chciałabym mieć pełną butelkę i używać namiętnie. To nie wiem, dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym Black Opium, bo no nie, no dla mnie to nie jest zapach ani trwały, ani jakiś sensoryczny, ani jakiś fenomenalny. No nie. Tutti Twili Derme Hermesa i to jest przecudowny i totalnie zaskakujący, świeży zapach. Totalnie zaskakujący. To jest właśnie takie tutti frutti, bym powiedziała. To jest bardzo mocno owocowy, na takich cierpkich owocach typu grejpfruty, jakieś melony, jakieś takie owoce. To jest bardzo tropikalny zapach, niesamowicie tropikalny zapach. Nawet mango takie trochę przejrzałe, które już taki ma cierpki właśnie smak. Nie jedyny w swoim rodzaju, bym powiedziała, bo nigdy takiego zapachu nie czułam. Jest to niesamowicie letni zapach. Przepięknie pachnie, bardzo rozwesela, bardzo poprawia nastrój i jest zaskakujący. Naprawdę ten zapach jest zaskakujący. Ja myślę, że jeżeli ktoś będzie miał możliwość, zdobądźcie sobie próbkę tego zapachu i zobaczcie, bo ten zapach Was zaskoczy. Chyba nic więcej nie powiem. Sami musicie to sprawdzić. Kolejne to jest marka, którą chciałam poznać z różnych przyczyn. I to jest Bibliothèque de Parfum. Ja mam Lost in Bali zapach. 16 ml. One w takich też pojemnościach występują. No właśnie, i to jest nuda. Niestety. To nie jest tak, że jak mam jeden zapach, to mogę coś o marce powiedzieć. Oczywiście nic nie mogę powiedzieć. Ale to jest totalna nuda. To jest po prostu taka świeżynka, której nie czuć po 15 minutach, mam wrażenie. Bo to jest tak nudny zapach, że naprawdę nos go nie definiuje w żaden sposób. Jeżeli miałabym powiedzieć, to jest zapach dla każdego. To jest zapach, który nie spotka się z żadnym negatywnym odbiorem. To nie jest zapach, o którym ktoś powie, że brzydkie, nie dla mnie. Nie, to absolutnie nie jest tego typu zapach. To jest świeżynka dla każdego. Ale może bardziej licealistka, może bardziej jakaś taka młoda dziewczyna, ktoś, kto też, ktoś na przykład, kto ma bóle głowy. Moim zdaniem to jest zapach dla kogoś, kto miewa bóle głowy, migrenowo na zapachy reaguje. To właśnie Lost in Bali to jest zapach dla takich osób, bo on w ogóle nie projektuje. On nie ma ogona. To jest totalna świeżynka, bardzo delikatna, bardzo lekka, nie drażniąca oczu, nosa, co tam może zapach podrażnić. Także dla mnie
nic specjalnego, nic ciekawego, ale psikam się nim. No latem myślę, że go zużyję 16 ml może. Chociaż mam tych zapachów tyle i tych próbek od Was, że ciężko mi się zużywa zapachy. No ale powiedzmy, tak? No i dalej Courrèges. To jest marka, o której mówiłam Wam w moich nowościach perfumowych. Markę dostaniecie normalnie na Douglasie, ale też na Notino ma zapachy. To jest marka, której obłędnie podoba mi się opakowanie. Obłędnie wręcz mi się podoba to opakowanie. To jest drewniane. W środku jest taki plasticzek włożony, ale generalnie to jest drewno pomalowane i to widać. To chyba też, to jest szklane, ale z takim podwójnym denkiem. Zapach, który ja mam, to jest La Filet de l'Air i to jest zapach powietrza. To jest naprawdę zapach powietrza, to jest bardzo świeży zapach. To jest bardzo świeży zapach i to jest zapach, którego mój nos nie do końca wyczuwa, ale cała reszta wyczuwa. To jest bardzo świeży, też moim zdaniem zapach dla każdego. Zapach niedrażniący, zapach lekki. To jest totalny zapach powietrza, zielony. Kiedy powietrze niesie do Was zapach trawy, kiedy powietrze niesie do Was zapach wody, to jest właśnie taki zapach, zamknięty w tej buteleczce. Niesamowity, bardzo trwały, mimo że ja sama go nie wyczuwam, ale całe otoczenie czuje ten zapach, więc jest trwały. Niesamowicie piękna buteleczka, jest po prostu takim zapachem moim zdaniem też dla każdego. On nie będzie raczej źle odbierany, on też na różnych skórach nie wybrzmiewa inaczej, wybrzmiewa cały czas tak samo. On nie projektuje jakoś strasznie, ale też nie przeobraża się. Jak popsikacie się na początku, tak praktycznie przez cały czas on nie ewaluuje, nie zmienia się, tylko tak pachnie. Bardzo fajny jest. Bardzo fajny. Szkoda, że ja sama nosząc go nie czuję. No to jest ogromny minus dla mnie, ale cóż, no tak jest. Czasami z tym też trzeba się pogodzić, więc ale już jeden zapach Courrèges, marki, o której mówiłam Wam w nowościach perfumowych, też mam. I teraz pokażę Wam ostatni zapach, który ostatnio dołączył do mojej kolekcji. I miało to być mandarin i bazylik, ale zdecydowałam się jednak na nowość. Aqua Allegoria Forte Flora Bloom. To jest najnowszy, też z moich nowości perfumowych, znacie ten zapach. To jest najnowszy zapach wypuszczony przez Guerlain w tej serii Aqua Allegoria. I to spadacie z krzeseł, kiedy to psikacie. To jest chyba najpiękniejszy dla mnie zapach, jaki czułam, jeżeli chodzi o Aqua Allegoria. Najbardziej intensywny, bardzo trwały, ultra wręcz bym powiedziała trwały. Jak na serię Aqua Allegoria nie ma trwalszego. To jest coś tak pięknego, że ja się w nim po prostu zakochałam od pierwszego psiknięcia. To, jak ja się w nim czuję, to jest zapach totalnie kwiatowy, ale tu są kwiaty czerwone, zielone, żółte, białe. To jest po prostu zapach momentami bardzo zielony, momentami strasznie mocno kwiatowy. Absolutnie niesłodki, chociaż są momenty, że tak po skórze chodzi, że wręcz jakaś taka słodycz tych kwiatów się wydobywa, ale absolutnie nie można powiedzieć, że to jest słodki zapach. To jest oszałamiający zapach. Słuchajcie, cieszę się, że jednak zdecydowałam się na niego. Nie powiem. Kupiłam 75 ml, chciałam 125, bo już jedne 125 mam i chciałam, żeby tak ładnie wyglądały. Ale nie zdecydowałam się. Koszmarnie drogie są te zapachy i bałam się, że kupię
bez próbki, że kupię ten duży, może będzie totalnie nietrwały, albo nie wiem, nie spodoba mi się cokolwiek, zapłacę za 125 ml chyba 700 zł i będę niezadowolona. Teraz trochę żałuję, że jednak się nie zdecydowałam na 125, bo miałabym dwa o tej samej wielkości, ładnie by mi ze sobą wyglądały, ale teraz też ładnie ze sobą wyglądają, nie przesadzajmy. On jest naprawdę przepiękny. Powiem Wam, że momentami jest taki jeden etap w tym zapachu, kiedy troszeczkę idzie w stronę takiej chemii do WC. Jak w publicznych toaletach się jest, to często tam czuć taki preparat, nie wiem, czy to jest jakaś dezynfekcja, czy jak to nazwać, który bardzo mocno tym wybija, szczególnie w galeriach handlowych, jak pójdziecie do WC, to czuć to. To jest taki mały fragment, kiedy właśnie czuć ten zapach, ale on za moment odpada. To jest po prostu tylko taka chwila i za moment jest już cały czas takim świeżym, bardzo mocno kwiatowym, różnych kwiatów, jakie chcecie, zapachem. Dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego. Jak ja się cieszę, że go kupiłam, to jest dla mnie takie odkrycie znowu czegoś totalnie innego. Ja bardzo lubię kwiatowe zapachy. Ja uwielbiam swoją Victoria's Secret Bombshell. Ja uwielbiam ogólnie kwiaty podane i słodko, i bardzo świeżo. Bardzo lubię kwiatowe kompozycje i to jest coś niesamowitego. Naprawdę, naprawdę niesamowitego. Także tak by wyglądała moje najnowsze nabytki. Są jeszcze oczywiście właśnie ten Francisco Male, o którym Wam powiem, jak do mnie przyjdzie. I zastanawiam się nad jeszcze jednym takim zestawem zapachów jednej marki. I będę Wam aktualizowała, myślę, to jak to wszystko wygląda. Czy coś wyszło? No, Armani Code z mojej kolekcji już wyszedł, został wykończony i możecie dać mi znać, czy lubicie Armani Code. Ja kocham i tak myślę, że może jednak bym sobie odkupiła właśnie jakąś tą 30 ml, chociaż pojemność, bo naprawdę bardzo ten zapach lubię. A co poza tym, mam w planach jeszcze kilka zakupów, ale chcę to rozłożyć w czasie i zrobić to na spokojnie i powolutku. Tym bardziej, że zastanawiam się nad też zapachami, które od dziewczyn dostałam. Gdyby nie to, że mam problemy z tą trwałością, no to myślę, że już ze 3 by się znalazły w mojej kolekcji. No i oczywiście jeszcze czekam i myślę nad tym, które ewentualnie z arabskich zapachów zakupić, które chciałabym, żeby znalazł się w mojej kolekcji, ale to też na spokojnie, bo nie chcę zawalić się po prostu tak ogromną ilością zapachów, żeby mieć poczucie, że jakiś stoi już tyle czasu nieużywany. Wiecie, mnie to trochę tłamsi. Także dajcie znać, czy coś z tego znacie, czy znacie Bibliotek markę, czy Courage już coś próbowaliście, co myślicie o tych flowerach. Wiem, dostałam raz też komentarz od dziewczyny, która też pisała, że no nie, flower to dramat. Tak, zgadzam się, no ale te flankery są naprawdę już zjadywalne. Podstawowa wersja, zgadzam się, że no nie. Także dajcie znać, czy coś z tego znacie, czy macie ten najnowszy Guerlain właśnie, jest dla mnie cudownym zapachem, naprawdę fenomenalny. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas i czekam na Wasze komentarze, czytam je bardzo chętnie i odpowiadam w miarę możliwości. Dzięki serdecznie. Buziaczki, pa!